powstało wiele filmów, publikacji, seriali o Czarnobylu. Sami zresztą 5 lat temu nagraliśmy serię materiałów ze strefy. Wszystko to, co znamy i widzieliśmy, znajduje się po ukraińskiej strefie zony, ale zapomina się o jednym ważnym szczególe. To na białoruską strefę spadło najwięcej radioaktywnego opadu, powodując skażenie 1/4 terytorium kraju. Dlatego w tej serii 5 filmów, jako jedni z pierwszych w historii, zajmiemy się białoruską strefą wykluczenia. W zonie spędzimy 3 pełne dni, eksplorując opuszczone miasta, wioski, kołchozy, porzucone maszyny rolnicze i statki na terenie radiacyjnego rezerwatu. Przejedziemy prawie 400 km po skażonym terenie, znajdując liczne ostrzeżenia przed radiacją i pokonamy kilka razy punkt kontroli dozymetrycznej. Swoją podróż zaczynamy w hotelu na granicy strefy w miejscowości Chojniki, znajdującej się pod okresową kontrolą dozymetryczną. Za nami właśnie jest hotel, w którym będziemy spać przez najbliższe 3 dni. Znajdujemy się w miejscowości Chojniki. Są one na pograniczu tej całej białoruskiej strefy wykluczenia, do której niedługo pojedziemy. A na razie chodźmy coś zjeść. Cała ta białoruska strefa wykluczenia również dzieli się na kilka innych stref, jest ich 5. Dokładniej omówimy je troszeczkę później. Teraz znajdujemy się w 5. strefie, czyli okresowej kontroli dozymetrycznej. Na przykład tutaj jest badanie, jedzenie i chyba woda, a to też jakoś wyrywkowo. Natomiast interesuje Was pewnie promieniowanie. W tym momencie mamy 0,15 mikrosieverta, czyli tyle co na przykład pod Pałacem Kultury. A mili Państwo, w dzisiejszym odcinku będziemy podróżować takim oto wynalazkiem. Jest to UAZ 452, potocznie znany jako buchanka. A co najważniejsze, to ta naklejka tutaj. Zobaczcie ją z bliska. To jest właśnie emblemat zapowiednika, czyli tego całego Poleskiego Rezerwatu Radiacyjno-Ekologicznego. Zobaczcie, sarenki, rywki i znaczek. Jeszcze jedna sprawa, będziemy mieli non-stop włączony ze sobą dozymetr przez te 3 dni w strefie i na sam koniec podsumujemy sobie, jaką dawkę tego promieniowania de facto przyjęliśmy. Będziemy z nim spali, jedli, może akurat szli kąpać, to nie do końca, no ale obliczymy łączną dawkę promieniowania. Powoli ruszamy ułazami w stronę punktu kontrolnego Babczyn, będącym jednym z kilku wjazdów do zony. Ale jak to się stało, że na tak skażonym terenie powstał rezerwat? 26 kwietnia 1986 roku, po awarii reaktora w czarnobylskim bloku elektrowni atomowej, zapada decyzja wydana przez władze radzieckie o wytoczeniu 30-kilometrowej ochronnej strefy zamkniętej wokół elektrowni atomowej. 2 lata później, w lipcu, na mocy Komunistycznej Partii Białorusi oraz Rady Ministrów, na terenie 849 km² skażonej strefy powstaje Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny. W późniejszych czasach na podstawie badań promieniowania obszar rezerwatu zostaje powiększony do 2166 km². 96 miejscowości zamieszkanych przez 22 000 osób zostaje wysiedlonych krótko po awarii, a przez najbliższe 32 lata nikt oprócz pracowników nie ma wstępu na skażone terytorium. Jedynym wyjątkiem jest święto Radunicy, kiedy to wysiedleńcy mogą odwiedzić cmentarze. Sytuacja zmieniła się dopiero w ostatnim roku, kiedy to obecny prezydent Białorusi udostępnił strefę dla zwiedzających, oczywiście po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń. Dojeżdżamy na punkt kontrolny. Punkt kontrolny Babczyn. Podstawowa chatka jak wszędzie, tam chyba w środku jest nawet muzeum, ale zobaczcie tutaj, czekaj, jest napisane, że tam punkt Babczyn, kiedyś żyło 728 osób, a po awarii w 86 zostały, no cała ta wioska wysiedlona, tak? Ale ja nie umiem czytać cyrylicą, po prostu wcześniej to przeczytałem w internecie, a tu zobaczcie następna tablica. To jest zbadane codziennie i jest to dobry wynik. Natomiast promieniowanie tutaj niższe wynika z tego po prostu, że to jest jakby średnia z całej tej strefy,
A no my liczymy dozymetrem w konkretnym miejscu, gdzie jesteśmy. I wcześniej padła cenna uwaga. Ktoś nawet nie wiedział, że z jego chaty kiedyś zrobią punkt kontrolny. To wygląda jak zwykła polska wioska, gdzie jest zwykłe życie. Pan sobie jedzie na rowerze, ktoś jedzie traktorem. Nic, No, to na nic razie strasznego. jesteśmy na granicy, a później będzie zupełnie inaczej. To, co wy dzisiaj zobaczycie, nie wiem, czy to nie będzie jeden z pierwszych filmów na polskim YouTubie, a oprócz tego, no odkryjecie to, co nikt wcześniej nie widział, tak? Jakby ciężko jest się przygotować do czegoś, gdzie jest bardzo mało informacji, szczególnie w języku polskim, tak? Po sprawdzeniu wielu różnych pozwoleń i wpisaniu się na listę kontrolną, okazało się, że jesteśmy jednymi z pierwszych 500 osób, które w ogóle dostały pozwolenie na wjazd do strefy. Utwierdziło nas to w przekonaniu, że białoruska zona jest dziewicza i prawie w ogóle niepoznana. W internecie znajduje się zaledwie kilka informacji o rezerwacie i tak naprawdę ciężko jest się gruntownie przygotować do takiego wyjazdu. Przemieszczając się coraz to bardziej w głąb zony, mijając pojazdy pomagające w walce z pożarami, dojechaliśmy na pierwszy punkt dzisiejszej eksploracji – fabrykę pasz dla zwierząt. No i właśnie tak naprawdę jest to pierwszy punkt adekwatny do tego, co będziemy robić. Komuś już teraz wyje. To jest 0,47 i to jest norma. Tutaj, tak jak w tej czarnobylskiej, tej no, ukraińskiej stronie, to macie tak, że to promieniowanie jest punktowe. Tak tutaj cały czas jest na podobnym poziomie, na przykład takie 0,5 to jest norma, tak? Tutaj była farma, na której produkowane pasze dla zwierząt, no i mąkę, więc tak, jeżeli dobrze kojarzę, to z czegoś takiego właśnie można mąkę zsypywać. Wieje tu sandałem, nie ma nic. O! Zaskoczyłem, zobaczcie. Tutaj macie takie, nie wiem jak to nazwać, może nie elewatory, ale sądzę, że właśnie u góry było zboże czy cokolwiek innego, które było sypane tutaj. Sądzę, że tutaj jest rampa, gdzie podjeżdżała ciężarówka, no i zbierała całą paszę. Jakiś stalker tutaj był. Śruba leży. Jeżeli są tu jacyś fanatycy gry Stalker, na pewno kojarzycie to miejsce, a gdzieś tutaj na dole był artefakt, jeden z pierwszych, który się znajdował w grze. Ciekawi mnie, czemu to wszystko jest tak poniszczone, skoro tutaj tak naprawdę nie ma szabrowników, ten rezerwat cały czas jest właśnie, można powiedzieć, że pod ochroną, to cały czas rotacyjnie jeździ policja i pilnuje, aby nie było kłusowników ani wandali, a tak naprawdę, no wiadomo, zostały te wszystkie maszyny, co jest dobrym znakiem. Część jest może nie tyle rozkradziona, co wywieziona, tylko czy to pytanie, czy to niszczy od czasu, czy też człowiek swoje dołożył. Chociaż nie wiem, czy to widać na kamerze, ale to widać, że po prostu rdza zrobiła swoje i ten kawałek po prostu się odsunął i walił, więc to po prostu chyba kwestia rdzy, czasu i powolnego niszczenia. Sam elewator to się ciągnie tu aż tam. Hen, wysoko. Tu mamy. Gdzie jest taka kratownica? No nie widzicie, ale musicie mi zaufać. Za chwilę się przełączę na lampę już na następnej miejscówce ze statywu. Tutaj też jakiś silnik. Kurczę, szedłem naokoło, wystarczyło przejść tylko tędy. Po awarii w 86 zostało skażonych w Białorusi aż 23% terenów, więc tak naprawdę 1/4 Białorusi prawie była skażona przez tą awarię. Jest to kraj, który można powiedzieć dotknęło najbardziej ta awaria, a niestety niewiele osób o tym wie i o tym mówi. Dobra, więc teraz mamy 0,42 w powietrzu. Klapka jest zamknięta. Przyłóżmy dozymetr do gruntu. Wynik się nie zmienia. Natomiast pamiętajcie, gdyby ktoś z Was wpadł na pomysł, aby zjeść na przykład takiego grzyba, czy jabłko, które tutaj jest niedaleko, to raczej tego nie róbcie, bo najgorsze co może być to właśnie wziąnięcie lub zjedzenie tych radioaktywnych pierwiastków. A tak jak tutaj jesteśmy, to luz. 0,46 przy zdjętej klapce. Zaraz mnie komary mutanty zjedzą. Cały ten region był rolniczy, no to fajnie zacząć od miejsca, w którym tak naprawdę ma wpływ na to. Teren rezerwatu podzielony został na 5 stref, a my właśnie przekraczamy tę słynną, 30-kilometrową.
Jeszcze przed awarią obszar rezerwatu wypełniony był głównie kołchozami i polami uprawnymi. W niektórych miejscowościach hodowano również bydło, dlatego kolejnym punktem jest całkowicie wysiedlona wieś Karzuszki. Tak naprawdę ludzie, którzy tutaj z nami są trzeci raz, przewodnicy i tak dalej, a my jesteśmy... Sam przewodnik jest tu Sam trzeci raz. przewodnik, więc to co odkryjemy na pewno jeszcze tego nie widzieliście nigdzie indziej. Ja bym się rozdzielił, tylko tym razem użyłbym radio, co nie? No dobra, więc stoimy na czymś takim, że tak, Konrad poszedł środkiem, Łukasz poszedł tam hen daleko, a ja idę w tamtą stronę, bo gdzieś tam są podobno maszyny rolnicze. Nie kojarzy się z tym kołchozu z czymś strasznym. Kołchoz to były takie, można powiedzieć, dawne PGR-y, tak jak u nas w Polsce były. Czyli po prostu takie zakłady zajmujące się rolnictwem, rolą, wypasem bydła. I chyba dozymetr mi się trochę pobudził. Nie, to jest spoko jeszcze. Koło mnie Leżą już stare, zniszczone maszyny i jest właśnie ten budynek, więc mniemam, że właśnie w nim albo one były przetrzymywane, albo właśnie w tym budynku było trzymane to, co te maszyny zebrały. No, powiem wam, że jest to dosyć specyficzne miejsce, ponieważ jest jeszcze nieodkryte, jest bardzo dla mnie czymś nowym i też jest kompletnie innym jakby doznaniem. Znajdujemy się na dzikim wschodzie, no i można powiedzieć, że ten rejon jest naprawdę dziki i miejsca, które odwiedzamy, nie były odwiedzane przez naprawdę długi okres czasu. Powiem wam, że mam kolejne skojarzenie z grą komputerową, tym razem z Falloutem. A jak wcześniej wam mówiłem o Stalkerze, to powiem jeszcze jedną rzecz. Tak jak na ukraińskiej stronie stalking, czyli chodzenie do zony na nielegalu, może nie jest bardzo popularne, ale robią to ludzie. Natomiast tutaj, to słuchajcie, nikt tego nie robi, ponieważ jest zupełnie inaczej. Macie bardzo duże konsekwencje. Oprócz prawnych, to jeszcze oprócz tego chyba gdzieś koło 2000 euro mandatu za wtargnięcie w pas graniczny oraz no, wejście na ten cały skażony teren. No a następne konsekwencje prawne, ciężko mi jest teraz powiedzieć konkrety i wymyślać, ale wydaje mi się, że najłagodniejszą karą byłaby deportacja z zakazem wstępu na Białoruś. W ogóle wiem, że inna skala i inne katastrofy, ale to miejsce przypomina mi miejscowość Ukedo w Fukushimie. Mniej więcej te same hangary w podobnym stanie rozkładu. Przynajmniej ten tutaj, z tą wieżyczką. Na pewno tutaj mogli przytrzymywać właśnie albo nawozy, albo jakieś pasze, sądząc po tym właśnie kształcie tego pomieszczenia. Ale dobra. Bijmy do środka, zobaczymy jak to wygląda. Jeszcze stare płyty eternitowe. Stare skrzynie wyglądają jak jakieś wojskowe, tu jakiś kanał techniczny. Dużo owsu, dobra, zobaczmy co jest po drugiej stronie. Pamiętajcie, tutaj jeszcze niewiele osób chodzi, więc właśnie takie artefakty przyszłości mnie ciekawią. Pepsi. Chyba Pepsi, ale to też raczej z tych prehistorycznych. Jakieś słoiki, przeciekający dach i cisza. To jest ten punkt kontrolny. Tutaj jest, słuchajcie, na dole reaktor, a my jesteśmy gdzieś tu. Czyli jeszcze tu jest to główne skrzyżowanie, rzeka Prypeć, a tu nasze punkty pozaznaczane. Proszę. I tak wiem, że niewiele widać. Zobaczcie, tu leżą fiolki. Tu leżą fiolki. Tutaj jest ich... O, tu nawet jest jakaś z czymś w środku. Tu następna. I tutaj zobaczcie, to są takie ampułki, jakby z różnymi składnikami w środku. O, i tu bardzo dużo tego leży. Więc raczej tak nie jest, ale sprawdzę z ciekawości. Zobaczcie, jak spadło promieniowanie. Weszłem tylko do środka,
do tego budynku i z 46 spadło do 19. Tutaj normalnie był wypas całego bydła. Tutaj nawet masz te paśniki, z których mogły zwierzątka sobie jeść. O, cyk, artefakcik jakiś. Powiem wam tak, to jest tyle pyłu, że to spokojnie leży za te 30 lat. Udało mi się czyjś zeszyt znaleźć z jakimiś notatkami starymi. Niby mała rzecz, ale cieszy. Tak naprawdę podejrzewam to jakieś recepty i zapiski właśnie czegoś. Przede wszystkim wszystko, co widzimy, to my jakby wyznaczamy to, co w przyszłości ludzie będą oglądać i sprawdzać. My jak jechaliśmy na strefę tą ukraińską do Czarnobyla czy do Prypeci, już mogliśmy się poruszać po Google Maps tak swobodnie, jakbyśmy tam byli. A w tym momencie wy nie znajdziecie tego, gdzie my teraz jesteśmy. Dopiero tak naprawdę od 2019 roku można tutaj wejść, tak jak my, typowo turystycznie po prostu. Kolejne marzenie spełnione. Jeżeli chcecie zobaczyć filmy z Czarnobyla, gdzie tłumaczymy co i jak wyświetlają się u góry, zamiast z Fukushimy wyświetlą się później, bo ta karta będzie za długo się wyświetlać, więc patrzcie gdzieś tu. Powstanie Poleskiego Państwowego Rezerwatu Radiacyjno-Ekologicznego ma na celu obserwowanie, jak przyroda radzi sobie ze skażeniem, a przy tym prowadzenie licznych badań na tak unikalnym biotopie. Znaczną część terenu zapowiednika, bo i tak określa się tę strefę, pokrywają lasy. I to właśnie nie radiacja, a pożary są największym wrogiem rezerwatu. W celu monitorowania terenu postawiono w zonie kilka wież z kamerami na szczycie, które umożliwiają szybkie reagowanie na ogień oraz namierzenie potencjalnych stalkerów. Są jednak takie wieże pozbawione monitoringu jak ta w wiosce Wyrchawnaja w Sloboda, z których podobno widać sam blok reaktora numer 4, a dokładnie to nowy sarkofag. Drewno z KGB. No i fajnie. Fajnie, gdyby nie to, że to się tak buja. Gdzie jest traktor? W sensie nowarka? To, tam jest. A, no jest, to jeszcze zajebiście to widać. Ja długi nie widzę akurat. Jak jest reaktor, to... A, widzę, no jest długa. Po lewo tam trochę. Ale... jak u ciebie jest na 12, to spójrz na... faktycznie, No. dobrze. Ja pierdzielę, ale zajebiście to widok. Znowu się Rej cieszy, co? No. Więc w ogóle się nie spodziewałem, że na białorusskiej strefie jeszcze zobaczę długę i nowarkę. No. Cała strefa jest w 4 rejonach. My wjeżdżaliśmy przez rejon chojnicki, teraz jesteśmy w rejonie brachińskim. Idziemy do szkoły, a miejscowość nazywa się Wygrybnaje Sloboda. Słabada. Jeszcze maski można wystrzec. Zobaczcie.
Jakaś pracownia techniczna była, patrząc po biurkach. I zobacz, to są malutkie maski, to są maski dla dzieci, to nie? No, To są słonie. no jesteśmy w szkole. A pochłaniacze? To są zakrętki od pochłaniaczy. Czele było widać gdzieś te pochłaniacze. A jest tych masek tutaj trochę, widzę. Może gdzieś leżą w jakiejś skrzyni, wiesz? Gdzieś w tym miejscu. To są Szatnie tylko. szatnie, no. Jest. Przeczytam. Jest. Co jest drugie pewnie? Здесь были не мы, а они. Tu byliśmy nie my, a oni. Tylko bardziej czasy szkolne czy już tubylcy? Matematyka? Czy co to jest? Albo fizyka. Fizyka prędzej. Tak. Tak, to fizyka. Dobra, czyli mamy szkołę, mamy ten budynek administracyjny, więc trzeba jeszcze poszukać Idziemy dalej w miasto. miasto. Idziemy na miasto. Tu jest taki luzik, powiem wam. Chodzimy sobie, zwiedzamy wioseczki. Możesz wejść wszędzie, nikt cię nie kontroluje. Także zapraszamy w odwiedziny białoruskiego domku jednorodzinnego. Dzień dobry. Całkiem sporo ampułek z lekarstwami i słoików został. Właśnie tak na pierwszy rzut oka. O, i jakby w tym momencie pozdrawiam wszystkich, którzy mnie straszyli, że pojadę do białoruskiej zony, że promieniowanie, mutanci, wszystko mnie... Boże, po co tam jedziesz? Przecież, wiesz, dostaniesz raka tarczycy, to jest... Musisz, wiesz, więcej promieniowania. Proszę bardzo. Nie prześwietlam. Jestem w środku opuszczonego domu, w środku strefy, na której spadło najwięcej radioaktywnego pyłu po awarii reaktora 4. I to 0,18 jest dokładnie takie samo, jakie mogę sobie zmierzyć u siebie w domu, w Warszawie, czytając komentarze na YouTubie. Patrz, z podłogi podniosłem taki liścik. Fajna jest. Z nowym godą na nowy rok. Ktoś to napisał, to nie jest jakieś Tak, takie i gotowe. takich listów to jest dużo i one są adresowane do jednej osoby wszystkie. Więc porobiłem zdjęcia i przetłumaczymy, potem zobaczymy. Może będą ciekawe. Sowiet. 1986. Czyli pamiętny rok. 27 maja 86. Trudne... Budny? Co to znaczy? Na beregu Prypiati. Kurde, szkoda, że tu już jest. Ja nie wiem, no... Ja w ogóle Ale nie wiem, czy to... znaczek obmywania. Oni mieli takie coś tam, gdzie obmywali auta. Budny na beregu Prypiati, 27 maja 86. I zobacz tutaj. A, wiesz, jak zmywają, wiesz, z Wołgi i z tego. Fajne znalezisko. Zgadza się. Ciekawe. No, takie pływały po rzece Prypeć. Rakiety. Jeszcze gdzieś u nas na Bałtyku takie znajdziesz. Lalka bez głowy. A jak tam twoje koszmary senne? No. A później wiesz, to jest miejsce, gdzie twoja dusza wyląduje, jak cię dorwie w nocy. Tutaj kończą wszystkie dusze złych ludzi. W tej No. lalce. Lis... w mo? Nie wiem, ale ja tak strasznie to kaleczę, że nie chcę tu. Preciskojgo Maliujka. Mitologia grecka. Okej. No to mamy mitologię grecką. W sumie po obrazkach można poznać. Pierwszy dzień w nieodkrytej białoruskiej strefie wykluczenia dobiegał końca, ale nie był to jeszcze koniec naszej podróży i nie jest to koniec tego filmu. Każda osoba i każdy pojazd opuszczający zonę musi przejść obowiązkową kontrolę dozymetryczną. Aby mieć podgląd na wyniki, jeszcze przed wjazdem poprosiliśmy o dodatkową kontrolę. Na wyświetlaczu pojawiła się tylko jedna cyfra – 0.
Zobaczcie jednak na wskazania przy wyjeździe. Idę na rekord. Подождите, Давай. я вас тут так заменю. 0,8. To bo ty to tam... 3,6 rentgena. Do mycia? 0,9. Nie, to ja z Ja Łukaszem. praworęczny jestem. A. 1. Одна рука чище, тут больше. No mówię, że praworęczny. Tu masz 1,09, nie? Все, нормально. Jestem musisz jedną czyściutki. Tylko prawo muszę umyć. Tu macie też taki Нету даже ни одной чистки. pana dozymierz, który zawsze nosi ze sobą. Нет, Jednego z naszych przewodników i mierzy mu czas, mierzy mu dawkę, którą cały czas pochłania, będąc w strefie. Dzisiejszą wyprawę najlepiej podsumować porównując ją do innych skażonych stref, gdzie byliśmy. Czarnobylska. Ta po stronie Ukrainy została odrysowana jak od dna butelki. Postawiono punkty kontrolne. Wpuszcza się turystów i rozbiera elektrownię pod nowym przykryciem. Mimo to, że państwo ma jakieś tam plany na zaadoptowanie zony, to raczej nigdy nie wejdą one w życie. W Fukushimie natomiast postawiono na dekontaminację i oddanie ludziom tego, co kiedyś było ich. Ogromnym nakładem pracy i finansów czyści się skażone tereny, umożliwiając ponowne zasiedlenie. Białoruska strefa wykluczenia stała się jedynym tego typu rezerwatem na świecie, gdzie bada się wpływ promieniowania na przyrodę oraz monitoruje, jak przyroda odbiera to co swoje. W krótkim czasie od wysiedlenia do zapowiednika powróciło wiele zwierząt i gatunków roślin uważanych wcześniej za wymarłe. Każda ze stref jest inna, ale łączy je jedno – promieniowanie. A właśnie, pewnie interesuje Was, jaką dawkę promieniowania pochłonęliśmy. Było to 14 tysięcznych milisieverta, czyli jedynie o 2000 więcej niż u nas w domu. Dzisiejszy odcinek był pierwszym z serii 5 filmów z podróży po skażonej białoruskiej strefie wykluczenia. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek. Do zobaczenia na kolejnej wyprawie.